Podstawą faktyczną legitymowania jest to, że chodzi Pan tutaj w tej okolicy, trwa prezydencja Polski w Unii Europejskiej, trwają tutaj różne imprezy masowe, zagrożenia terrorystyczne i różne inne. Pan chodzi, robi zdjęcia. Czy to mam tutaj jednego Pana związanego? Zostaje Pan zatrzymany celem potwierdzenia Pańskich danych. Proszę bardzo, tutaj po mojej lewej stronie jest puste miejsce parkingowe, a tu panowie jadą na zakaz zatrzymywania się przez chodniczek na żwir. Elegancko. Słucham? Nie słyszę. Nie słyszę. Wiecie, że to chodnik, że nie wolno tu jeździć? No i co? Jak tu wjechaliście? Brama jest wjazdowa. Gdzie jest? Ale gdzie, którędy wjechaliście tutaj? Tu? Tędy? Gdzie był wjazd? I tędy wjechaliście? Ten samochód stoi na bramie, on powinien nie stać tutaj. A tu nie ma przecież bramy. Ale jest nieoznakowana. Znaki Nie. są nie wystawione. No właśnie, znaki są. Ale to nie obowiązują, to są jakieś prywatne znaki. Na znacznik budowy. No ale to nie z publicznego chodnika, tu powinno być inne oznakowanie. Ja to jadę, wyba. Mam taką prośbę, może zgłosicie do szefostwa, żeby to odpowiednio oznakowali. Wie pan, jak jest w Warszawie, to będzie No rozumiem, no. Bardzo ciężko. No i co teraz? Poczekamy. Poczekacie? No i to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo ja akurat nie mam czasu dzisiaj. Do widzenia. Widzisz, z rana można przejechać tędy, nie? Jak nikogo nie ma. Zastawiali. No właśnie nie pozostawiali, a do lekarza się spieszę na 17. Ale przejedziesz tu przecież. Przecież Tak? masz miejsce. No to dobra. Chodzi bardziej, żebyś mi przeszkadzał, bo wiem. Nie, wiem, jest oczywiście to z poprzek można przecież wyjeżdżać. No właśnie o to mi chodzi, nie? No. Myślałem, że nie przejadę, ale dobra. Nie, no zmieścisz się normalnie. Ale oglądam. Tak? No. Oglądam to na bazarku. Co No się to- dzieje. A wjeżdżałeś tu po klepisku czy po chodniku?
Tutaj to z rana przejeżdżam, to no, czasem kołami najadę na chodnik, nie? Właśnie. No, No nie nie, wolno. nie mówię, że nie. Poza tym, a tu pracujesz na tej? No, ale na szczęście jutro ostatni dzień. A wiesz, że to powinni wjazd normalny No zrobić, powinien nie? być właśnie, no powinien. Znaczy, jak tutaj nie stawiali samochodów, nie? No to normalnie można było przejeżdżać. No ale teraz No policja teraz też nielegalnie, na zakazie stoi. Tak, Też ci zrobimy zdjęcie. Chcesz? dlaczego? A dlaczego nie? Jak jest nasz samochód, to i my tobie zrobimy zdjęcie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Też musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Aspirant z Komenda Rejonowej Policji Warszawa 4. No dzień dobry, dokumencik taki, że pana byśmy poprosili. Dlaczego? No, dlatego, że prowadzimy tutaj czynności i chcemy pana wylegitymować. W związku z czym? W związku z zabezpieczeniem tutaj imprezy, która ma wrażliwość, że tak powiem, dosyć A to ja poważną. nie jestem uczestnikiem. No chodzi pan zdjęcia robić. No. To jest problemu. Nie no, ja fotografuję tu wykroczenia po prostu. Hmm? W sensie te samochody, co tu na zakazie stoją. I Mhm. tylko to mnie interesuje. A panów samochód mnie nie interesuje. Ale nie, to chodzi o to, czyli Panowie stoją normalnie na wjeździe czyli pan, do i tej, jest wszystko jedno. czyli pan do tej imprezy nie jest pan tutaj, że tak Nie. powiem. Nie interesuje pana ta Nie. impreza, tak? Nie. Na pewno, tak? No proszę pana. Dobra, ale jakiś dokument chociaż okazać tożsamości. Nie będziemy muszę, za- proszę pana. Dlaczego? No bo nie ma podstawy ku temu, proszę pana. Proszę pana. Wolałbym pozostać anonimowy. Ale my nie będziemy zapisywać, ja muszę zobaczyć po prostu, Nie musi pan. czy jest coś, czy nie jest musi i tak pan. dalej. Woli pan zostać anonimowy, tak? Tak. Dobrze, proszę pana, żeby uniknąć innej sytuacji, po prostu chodził pan w takim miejscu, a nie innym specyficznym. Akurat dzisiaj jest tutaj taka rzecz, że... A gdzie jest ta impreza? W tej okolicy. W tym wysokim Proszę budynku? pana, No, jest w tej okolicy po prostu. Chodził pan, robił zdjęcia. Różne sytuacje są ze względu na No, ale to ze względu na odbywającą się prezydencję i pana dziwne zachowanie, ponieważ chodzi pan, Moje zachowanie robił nie pan, jest. Moje chodzi zdjęcia, pan, no to robił jest pan z zdjęcia ukrycia, pojazdów, wygląda różne pan... ukrycia, Ale nagrywa z pan jakiego wszystko. ukrycia? Przecież jakbym chciał... Ale to tak na logikę. Jakbym chciał zrobić z ukrycia, to czy podszedłbym tam i zrobił wam zdjęcie, tak? A to aż tak było zrobione? No przecież widzieliście, że robię zdjęcie. No przecież... To teraz, Dlatego się Wie- zainteresowaliśmy, wiecie co? bo jesteśmy tu Bo wszyscy podszedłem na sobie służbie. zobaczyć, czy macie te lampki w grillu, że jesteście policyjnym samochodem. Dobrze, Ale to, czy to, nie- dobrze, to proszę jesteśmy pana, akurat na służbie i- to by uniknąć po prostu jakiejś innej sytuacji, kolega się przedstawił. No dobrze, Prosi- dziękuję. prosilibyśmy Ale ja nie mam bardzo- takiego obowiązku. Proszę pana, ma pan Nie ma obowiązek. Podejmował wobec pana czynności, więc żeby potwierdzić pana, No spokojnie, potwierdzić zobaczymy, pana że tożsamość, nie będziemy potrzebujemy nawet zapisywać na dużo. Ja jestem potrzebujemy, bardzo spokojny, Pod- ale ja pod- potrzebujemy potwierdzić po to ja prostu. potrzebuję podstawę w takim razie do Pana- legitymowania. Jeżeli Pana- przeprowadzają panowie czynność legitymowania. Ja jestem tu pana- wyłącznie z takiego powodu. Proszę pana, my wszystko rozumiemy, tylko podstawą legitymowania jest to, że trwa aktualnie prezydencja, ze względu na zagrożenia terrorystyczne i różne inne. Tak, Nieprawda. prawda. Nie, to nie prawda. tak nie działa, proszę Trwają tutaj różne imprezy masowe, pan chodzi, robi zdjęcia, więc bardzo chcieliśmy po prostu wiedzieć. Turyści w Warszawie mogą robić Ja zdjęcia. wiem, no, ja wiem, chodzą, to taka robią zdjęcia, tak, okej, niepotrzebne rozumiem jest tego, pana ani wszystko, nie chcemy tylko tutaj... Chcielibyśmy po prostu żeby pana wie sprawdzić, pan, potwierdzić pańskie dane i to wszystko, czego od pana na ten moment oczekujemy. Dobrze, to poproszę o podanie podstawy tego legitymowania. Proszę pana, my jesteśmy policjantami operacyjnymi, nie będziemy teraz tutaj... Ale muszą panowie Mamy podać. zabezpieczenie... Muszą panowie podać. Proszę pana, podstawą faktyczną legitymowania jest to, że chodzi pan tutaj w tej okolicy i akurat odbywają się różne To nie jest zabronione. Może panu plan działań. Nie jest, Numer nie planu jest, działań. nie jest Ja nie zabronione. chcę. Proszę pana, jedyne co mnie interesuje to samochody, które rozjeżdżają ten chodnik i jeżdżą między ludźmi, proszę pana. A to ma pan tutaj, już może pan zgłaszać. No i czekam, jeżeli się taka sytuacja zdarzy. Zgłaszał pan to? No w tej chwili nikt nie jeździł jeszcze. No dobrze, ale czy zgłaszał Mam tutaj taką wieloodcinkową serię z tego miejsca. pan? Jak się nazywa pański kanał? Konfitura. Zna pan? Akurat tego nie Jak się nazywa? Konfitura.
elegancko. Nagrywali jesteśmy cały czas, bo w razie czego to Tak. od razu mówię, że jesteśmy policjantami operacyjnymi. Oczywiście. Ja panów wizerunku nie zamierzam tak, nigdzie tak. rozpowszechniać. Mają panowie pełne prawo do zachowania praw do wizerunku zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych i tak dalej, tak dalej. Ja będę szanował panów prawa, Też szanuję. chciałbym, żeby panowie szanowali moje prawo do A nie prywatności. szanujemy? Do prywatności. Proszę pana, my rozumiemy. To A my chcielibyśmy, żeby pan nasze prawo do prywatności szanował. Znaczy nie Proszę pana, prywatności, to bo może- jesteśmy służbowe. To może po prostu, żeby nie robić tego, w tym momencie jak już podeszliśmy do pana, potrzebujemy po prostu pana sprawdzić. Jest sytuacja taka, a nie inna, trwa prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Ze względu na zagrożenia terrorystyczne że jest- potrzebujemy po prostu potwierdzić pańskie dane. a jeżeli tego nie zrobię, to co? Zostanie pan zatrzymany celem potwierdzenia pańskich danych. Wolelibyśmy unikać... Czyli jeżeli się teraz nie takich wylegitymuje, sytuacji. zostanę Tak. zatrzymany, tak? Zostaje pan przewieziony na RP Warszawa 4 celem potwierdzenia pańskich danych. Ponieważ trwa w tym momencie, jak pan nie chce to podać, ja mam podejrzenie, że pan może być osobą poszukiwaną. Dobrze. Czy może To mi jest- pan pokazać swoją legitymację? Tak, oczywiście. Dobrze, dziękuję. Przedstawiamy się, bo wiadomo, Jestem obywatel. może może być, Może być, jak najbardziej. To jest, wie pan, ja panu nawet mogę powiedzieć, znaczy nie, to czego nie mogę powiedzieć. No to jest takie, Mnie to zupełnie, proszę pana, nie interesuje. A, Rozumiemy, tylko sekundkę, dobrze? Potrzebujemy, co by... Niestety sytuacje nam się z tego połączyły, pana z naszą i tak niestety była rzeczywistość. Czy mam tutaj jednego pana związanego, zabezpieczeniem potrzebowałem go sprawdzić. A mogę Tak, sobie, tak, to możemy jest sobie możliwe. stanąć tam na chodniku? Chciałbym zatrzymać tego pana, który będzie próbował jechać po chodniku. Bo w tym celu tutaj jestem. Dobra. Bo nie podoba mi się to, że tutaj dzień w dzień jest to rozjeżdżane. To jest wykroczenie i chciałbym też, żeby ktoś podjął interwencję w tym A temacie. to A panowie podejdą? do oznakowanych. Ja sobie tu stanę. Dobra. Podejdziesz tam do panu? Tak, Ja tak, to- tak. Dziękuję. Przejdziemy sobie tutaj na wolny brzeg, koledzy tutaj zaraz podają interwencję. Ja Wobec- chciałbym, żeby ten wobec pan nie tego mógł pana- wyjechać po prostu. Rozumiem. Więc chwileczkę poczekamy, druga załoga podjechała. Albo nawet w sumie będzie lepiej. Dobra, zrobię w ten sposób. Poproszę pana tutaj. Sorry? Tak? Jak? Nie mamy, a nawet gdybyśmy mieli, to nie działa. Dobra. Od 3 dni nic nie działa u nas, nie? Dobra, już tam koledzy się tak dalej. Widzi pan jak elegancko. Bardzo. Dzięki. Pan tak blisko do mnie podchodzi. To jest taka procedura? Słucham? Taka procedura, że pan tak blisko do mnie podchodzi. A na wszelki wypadek? A widzi pan, i teraz taka sytuacja, gdyby na przykład. Tak, na wszelki wypadek, no właśnie, bardzo dobrze pan mówi. Gdyby się okazało, Dla mnie to jest pan- dyskomfort. że pan- ale to sam pan widział pewnie nieraz, jak pan nagrywa takie programy, że są takie sytuacje, że sobie tam no, starają się uciec, nie? Jakbyśmy tutaj był poszukiwany i teraz dał mogę, Nie, ten pan chcielibyśmy nie gonić. Pan nie ukrył. Dobrze. Dziękuję. Dzień dobry. Czy jako poniekąd zgłaszający mogę wiedzieć, jak się zakończyła interwencja względem kierującego tym czarnym pojazdem? Tego pana? No, No nie może pan takich informacji uzyskać akurat od nas. dlaczego?
No interwencja to jest interwencja, tak? No ale potem mogę wystąpić z takim wnioskiem i takim powiedzą. No może pan, jeżeli pan był Oszczędzi to zgłaszający. wszystkim pracy. Ma pan takie prawo zgłosić. Jestem tylko ciekaw, czy pouczenie, czy mandat. No dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę. Oczywiście powiem Wam, w jaki sposób zakończyła się ta interwencja, ale zanim do tego przejdziemy, to kilka słów na temat właśnie takich wniosków o udzielenie informacji na temat zakończenia interwencji. Przede wszystkim, kto takiej informacji nie udziela? Nie udziela jej funkcjonariusz, który wstydzi się po prostu tego, co właśnie zrobił, czyli podszedł do niego zgłaszający obywatel, któremu coś się nie podobało. No i teraz ten funkcjonariusz chciał podjąć interwencję, bo musi, no ale jest mu głupio, bo musiałby wejść w taką nieprzyjemną dosyć interakcję, w jaką ja zazwyczaj wchodzę z innymi ludźmi na temat tego popełnionego wykroczenia. No więc on to wszystko tak przyklepuje, ugłaskuje i jest ok. I on potem mówi Ci, bardzo mi przykro, może Pan sobie sprawdzić, ale ja Panu nie mogę udzielić takiej informacji. On się po prostu tego wstydzi. Gdyby się nie wstydził, powiedziałby: tak, zastosowałem środek oddziaływania wychowawczego, jakim jest pouczenie, albo tak, zastosowano postępowanie mandatowe lub skierowano wniosek o ukaranie do sądu. I teraz przechodzimy do części, jak pozyskać taką informację. Trzeba wysłać wniosek o udostępnienie informacji publicznej do jednostki, która jest odpowiedzialna za dysponowanie danym radiowozem lub do której przynależą funkcjonariusze podejmujący interwencję. Problem jest taki, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który można wysłać na przykład przez ePUAP, nie podlega przekazywaniu do innych podmiotów, jeżeli stwierdzona zostanie niewłaściwość rozstrzygania przez podmiot, do którego ten wniosek skierowaliście. A więc jeżeli zapytacie daną jednostkę, czym zakończyła się interwencja, podając datę, godzinę, numery, imiona, nazwiska funkcjonariuszy, numery boczne radiowozów, możecie dostać odpowiedź: ten pojazd, ci funkcjonariusze nie zostali zadysponowani przez tę konkretną naszą jednostkę. I wtedy musicie wymyślać dalej, ponieważ nie zawsze ta jednostka policji jest skora do wyjaśnienia, do kogo mogłyby przynależeć czy to samochód, czy funkcjonariusze. No i teraz już naprawdę przechodzimy do meritum. Zapytałem Komendę Stołeczną Policji o to, czym zakończyła się ta interwencja, ponieważ wszystko wyglądało na zorganizowaną akcję. Komenda Stołeczna Policji odpowiedziała, że to nie ona dysponowała tym radiowozem w tym czasie, ale ponieważ działania odbywały się na obszarze, którym zarządza Komenda Rejonowa Policji Warszawa 4, to może do nich warto skierować takie zapytanie, co było bardzo pomocne. No więc skierowałem kolejny wniosek do Komendy Rejonowej Policji Warszawa 4. Otrzymałem odpowiedź, że Komenda Rejonowa Policji Warszawa 4 nie dysponuje tym radiowozem, więc nie może mi w tym pomóc. Wróciłem więc do Komendy Stołecznej Policji z prośbą, żeby ustaliła, w czyjej dyspozycji pozostaje radiowóz o tym numerze bocznym. Otrzymałem odpowiedź, że ten radiowóz o tym konkretnym numerze bocznym należy do Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Napisałem więc do Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, jakie czynności podjęli funkcjonariusze podczas tej interwencji względem kierującego Nissanem. I teraz uwaga, i tutaj przedstawiam pismo finalne. Funkcjonariusze zmotoryzowani w tym Mercedesie nie podjęli żadnych czynności względem kierującego Nissanem. Warto było. Trochę zeszło się z tym gadaniem, ale teraz przynajmniej wiecie, z czym wiąże się pozyskiwanie informacji na temat zakończenia interwencji policji. Jak widzicie, nie jest to proste. Oczywiście każdy z tych podmiotów ma 2 tygodnie na odpowiedź, więc też to odpowiednio długo trwa. W miejscu, w które jest bardzo uczęszczane, w którym non-stop codziennie dochodzi do wykroczeń, policja nie dość, że czasami daje pouczenia tylko, to generalnie też bardzo chętnie nie podejmuje żadnych czynności. Bardzo to jest motywujące. To znaczy, mnie to nie rusza. Bardziej martwi to, że to jest jawne przyzwolenie na łamanie prawa i policja sumiennie pracuje w tym miejscu na to, żeby tak to dalej wyglądało.
Dziękuję za uwagę.